Cześć, witam Was na dzisiejszej lekcji, która będzie pełnym treningiem na macie, czyli takimi 55 minutami porządnego treningu matowego. Chciałabym, żeby ten trening był uniwersalny, czyli taki dostępny dla wszystkich. Z tego względu będę budować ćwiczenia od łatwiejszej wersji do trudniejszej wersji, więc jeżeli czujesz, że coś już będzie dla Ciebie za dużo, nie będziesz czuć napięcia w brzuchu, będziesz czuć, że odcinek lędźwiowy pobolewa, wróć sobie do poprzedniej wersji ćwiczenia. Nie musisz się siłować z tymi najtrudniejszymi wersjami ćwiczenia. Ja postaram się każde ćwiczenie zbudować tak, żeby było dostępne dla wszystkich. To zaczynamy. Kładziemy się na plecach. Nogi ugięte w kolanach, ręce podnieśmy już sobie do góry, do sufitu i niech one będą na wysokości barków. I teraz popracuj chwilę swoją miednicą, swoimi biodrami. Podwiń ogonek, czyli przyklej odcinek lędźwiowy do maty i odwiń, czyli zrób przestrzeń między plecami a matą. Podwiń i odwiń. I jeszcze podwiń i odwiń. Jeszcze 2 razy z wydechem wklej plecy do maty i zrób przestrzeń między plecami a matą. I ostatni raz wklej plecy do maty i odklej, zrób przestrzeń. Ok, i teraz zostaw mniej więcej połowę, czyli mamy taki neutralny kręgosłup i zapracuj swoimi środkowymi plecami i łopatkami. Wyciągnij ręce do góry tak, żeby oderwać barki z maty i osadź je z powrotem. Jak osadzasz, wciśnij od razu mocniej przednie żebra w tylne. Wypchnij ręce do góry i osadź i dociśnij mocniej te środkowe plecy w matę. Góra i wydech dół. 2 razy. Góra i wydech dół. I ostatni. Góra i wydech dół. Zostaw. Złącz kolana razem i stopy razem. Teraz wyobraź sobie, że naciskasz na powietrze, żeby użyć mocniej swoich pleców, więc naciśnij ręce, unieś głowę, spójrz na pępek, wyciągnij ręce mocniej w dal i powoli odstaw głowę. Ręce idą do góry. Weź głęboki wdech, z wydechem unieś głowę, pchnij rękoma mocno w dal i powoli odstaw głowę. Wróć rękoma w górę. Jeszcze 2 razy z wydechem. Napnij swój brzuch, spróbuj jeszcze mocniej się wyciągnąć łopatkami. Pilnuj, żeby miednica się nie podwijała i powoli wracasz, odkładasz. I ostatni z wydechem. Popchnij ręce w dół. I teraz tutaj zostań. Jak dasz radę, dźwignij obie nogi do kąta 90 stopni. Jeżeli nie, dawaj jedną nogę do 90, drugą nogę do 90. Teraz pracujemy sobie chwilę tymi nogami. Albo pracujemy 2 nogi do dołu, albo pojedynczo. Zrób wersję dla siebie. Obniż nogi, wciągnij w górę. Obniż w dół. I wciągnij w górę. Jeśli pracujesz pojedynczo, obniżasz raz jedną i wciągnij i drugą i wciągnij. Jak pracujesz 2, to cały czas 2 nogi się obniżają. Jeszcze 2 razy dół i wróć góra i ostatni raz dół i wróć góra i odstaw jedną nogę, odstaw drugą nogę, odstaw głowę, wyciągnij ręce do tyłu, za siebie przeciągnie się chwilę. Dobra, idziemy sobie do pilatesowej setki, czyli będziemy pracować oddechowo i będziemy pracować rękoma. Czyli podnosimy sobie ręce do góry, na razie podnosimy głowę do góry, patrzymy na pępek, wyciągnij ręce do wysokości swoich bioder. I teraz zacznij tymi rękoma pracować góra-dół. Ręce pracują dosyć wysoko, czyli co najmniej do połowy uda. Pilnujesz, żeby kręgosłup był neutralny, pilnujesz napiętego brzucha, czyli neutralny kręgosłup, nie wciska się za mocno dolna część w matę, tam jest przestrzeń. Pracuj rękoma góra-dół i na razie swobodnie pod to oddychaj. Wyobraź sobie, że te ręce jakby do czegoś mocno dociskały. Jeszcze 2 razy i jeszcze raz i luz. Odstaw, rozluźnij. Pobujaj delikatnie nogami na boki. Przypominam, że neutralna miednica oznacza, że chcemy mieć ustawioną te biodra, miednicę w taki sposób, że spojenie łonowe i talerze biodrowe są ustawione w jednej linii, czyli nie podwijam, nie przyciągam i też nie robię dużej dziury między plecami a matą. To nam da najbardziej optymalne zaangażowanie mięśni brzucha do pracy. Dobra, wiemy jak pracują ręce, idziemy po oddech. Znowu dociśnij rękoma, unieś głowę, wyciągnij ręce w dal, zacznij pracować góra-dół i zaczynasz do tego pracować oddechowo. Długi wydech i długi wdech.
I długi wydech. I długi wdech. I długi wydech. I długi wdech. I luz. Ok. I teraz tak, ten oddech podzielimy sobie na 5. 5 sekund będzie wdechu, 5 sekund będzie wydechu. Wejdziemy sobie do pozycji setki. Podzielmy to na 2 etapy. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść sobie z nogami zgiętymi, to za momencik naraz podnosimy nogi zgięte i tułów w górę. Jeżeli chce wejść z nóg wyprostowanych, bo jestem trochę bardziej zaawansowana, ćwiczę pilates, to nie jest moja pierwsza setka, to prostujemy nogi. Ja sobie zostanę w tej wersji z wyprostowanymi nogami. Ręce do góry, ręce jakby do czegoś dociskały, nogi zgięte lub wyprostowane. I teraz naraz dźwignij nogi w górę, unieś głowę, spójrz na pępek, hyc i zaczynamy pracować setka. Wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5. Pracuj długim wdechem na 5 sekund i długim wydechem. Na 5 sekund wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5. Spróbuj jeszcze się zgiąć mocniej pod żebrami. Cały czas patrzysz na pępek i na swój brzuch. Jeszcze 2 cykle oddechowe, wdech i wydech. I ostatni cykl oddechowy, wdech i wydech. I powoli odstaw zgięte bądź wyprostowane nogi. Idziesz do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ok, i teraz przyciągnij obie nogi w stronę klatki piersiowej, wbujaj się w przód do siadu z nogami wyprostowanymi. Stopy flex. Wyciągnij mocno nogi w dal. Wyciągnij ręce przed siebie i teraz daj brodę lekko w stronę mostka. Pchnij środkowe plecy w tył i podwiń ogonek, tak żeby zaokrąglić się, żeby Twoje plecy z boku wyglądały jak taka literka C. I teraz rolujesz się w dół, podwiń ogonek i idziesz w dół. Tyle, ile czujesz, że trzymasz zgięcie pod żebrami, czyli nie roluj się do wyprostu, tylko tyle, ile czujesz zgięcie, że trzymasz. Pępek w stronę kręgosłupa i powoli wroluj się z powrotem w górę. Czyli do momentu, kiedy czujecie, że te górne plecy cały czas sięgają w przód, one nie wchodzą do wyprostu. I znowu podwiń ogonek, pępek w stronę kręgosłupa i znowu idziemy sobie w dół, tyle ile czuję, że trzymam, że mnie nie wypycha klatką piersiową do przodu. Trzymaj ręce wyciągnięte na wysokość barków i wroluj się z powrotem do góry. Sięgnij mocno w dal, postaraj się urosnąć kręgosłupem, dociskając rękoma w dół. Dawaj 2 razy z wydechem. Podwiń ogon, wroluj się do dołu, tyle ile czujesz, że będzie dla Ciebie ok, pępek w stronę kręgosłupa i wroluj się mocno w przód, sięgnij mocno w dal, tak jest. I ostatni raz, zroluj się do dołu, podwiń ogonek, pępek w stronę kręgosłupa i teraz zostań. I teraz zroluj 3 cm w dół, 3 cm w górę. 3 cm w dół, 3 cm w górę. Cały czas ogon podwinięty. Dawaj jeszcze 2 razy dół. I góra, ostatni raz dół i zroluj do dołu, do dołu, do dołu i wyciągnij ręce do tyłu za siebie. Zostań z rękoma wyciągniętymi do tyłu za siebie. Weź głęboki wdech. Porozciągaj się trochę. Dobra, idziemy sobie do rollovera. I teraz tak, chciałabym, żebyście za sobą mieli miejsce, więc najchętniej przesuńcie się pupą, tak, żeby siedzieć w przedniej części maty. Czyli tu mamy połowę maty, jestem w przedniej części maty. I teraz leżę z nogami przyciągniętymi w stronę klatki piersiowej. Pierwsze, co muszę zrobić, nauczyć się przerzucać nogi do tyłu. Więc wciśnij ręce mocno w matę. Teraz postaraj się wkleić odcinek lędźwiowy kręgosłupa i zarzucić kolana nad swoje barki. Czyli zostań tutaj, kolana zarzucone nad barki. I teraz wciskaj ręce mocno w matę, trzymaj kręgosłup w zaokrągleniu i powolutku, kostka po kostce kręgosłupa, opuszczasz nogi do dołu i odstaw stopy na matę. 2 razy jeszcze w ten sposób. Ręce możesz dać sobie trochę szerzej. Pociągnij nogi na siebie i spróbuj na początku trochę z rozpędu. Wklej odcinek lędźwiowy, dźwignij pupę w górę, zatrzymaj, pilnuj, żeby głowa się nie odginała, broda lekko w stronę mostka i powolutku odkładasz kręgosłup do dołu, do dołu,
do dołu, do dołu. Ok, super. I dawaj jeszcze jeden raz. Pociągnij nogi, przyciągnij w stronę klatki piersiowej. Dźwignij kolana w górę, ręce wciśnięte, tył szyi wydłużony i powolutku odkładasz kręgosłup do dołu, do dołu, do dołu, do dołu i odstaw nogi, pobujaj nimi. Dobra, jeśli chcesz pójść krok dalej, pracujemy nogami wyprostowanymi. Jeżeli to będzie dla Ciebie za dużo, zostań sobie w poprzedniej wersji ćwiczenia. Ręce wciśnięte do maty i teraz te nogi zostajesz albo zgięte, albo wyprostowane. Jeżeli prostujesz, to złącz je razem, stopy razem. Ręce wciśnięte i znowu pociągnij nogi na siebie i idziesz do tyłu nogami za siebie. Przypilnuj, żeby nogi były równolegle między podłogą a sufitem. I teraz zostań tu i postaraj się powoli odłożyć kręgosłup do dołu, do dołu, do dołu, do dołu, do dołu i zostaw nogi u góry w suficie. Weź głęboki wdech, ręce wciśnięte w matę, pociągnij nogi na siebie, wklej odcinek lędźwiowy i przenieś ciężar ciała do tyłu, wyciągnij nogi, nie opadaj nimi za nisko, postaraj się je trzymać z podwiniętego ogona, ręce wciśnięte, żebra ściągnięte w stronę bioder i powoli rolujesz się kręgosłupem w dół. Ok, ostatni raz, pociągnij nogi na siebie. Idziesz nogami do tyłu za siebie i teraz zostań. Jeżeli czujesz, że jest dla Ciebie ok, spróbuj obniżyć nogi w dół, rozdziel i palce stóp zostawiasz na macie, pięty wyciągają, rozciągają Cię mocno w dal. Jeżeli to jest dla Ciebie za dużo, zostań w nogach wyprostowanych. Jeżeli to jest dla Ciebie za dużo, zostań w nogach zgiętych. Ok, i teraz zaczynamy powoli rolować się do dołu. Nogi rozdzielone, pięty pchają w dal. Rolujesz do dołu, do dołu, do dołu, do dołu i połącz nogi, złącz i znowu do tyłu za siebie. Najpierw zatrzymaj równolegle między podłogą a sufitem. Flex, rozdziel, spróbuj dosięgnąć mocno do podłogi, rozciągnij mocno pchając pięty w dal i powoli rolujesz kręgosłupem do dołu. Tak jest, super. Złącz, już ostatni obiecuję, pociągnij nogi do tyłu za siebie, rozdziel, stopy flex, zatrzymaj, wyciągnij się piętami trochę mocniej w dal i powoli rolujesz kręgosłupem do dołu, do dołu, do dołu, super, do dołu i złącz nogi razem, leciutko się pobujaj tymi nogami na boki. Ok, idziemy sobie do One Leg Circle. Więc teraz przesuwamy się tak, żeby zmieścić się na macie. Stopa na macie, plecy na macie. Przyciągamy nogę prawą stronę klatki piersiowej. Unieś głowę i na początku ją trochę rozciągnij. Czyli chwyć najwyżej jak się da, noga prosta w kolanie. Teraz zwróć uwagę już na tą drugą. Niech ona będzie w linii Twojej stopy, tej dolnej. I pociągnij nogę mocno na siebie. I zamień nogi, lewa stopa point, prawa łapie flex, pociągnij nogę na siebie. Ok, odstaw głowę, noga zostaje u góry w suficie, ręce wciśnięte w matę i teraz, jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie za dużo, zegnij nogę w kolanie i pracujesz kolanem. Jeżeli jest ok, zostaw nogę wyprostowaną, skręć ją troszeczkę mocniej piętą do środka, palcami na zewnątrz i jedziemy kółka. Idziesz przez środek, idziesz dół, kółko na stabilnych biodrach i zatrzymaj centrum. Połóż sobie ręce na biodrach, żeby wiedzieć jak się ruszają. Środek, dół, kółko przez zewnątrz, zatrzymaj centrum. Środek, dół, kółko przez zewnątrz i centrum. Ostatni środek, dół, kółko przez zewnątrz i centrum. Zatrzymaj. Odkręć jeszcze mocniej piętą do środka, palcami na zewnątrz. Idziemy na zewnątrz. Dół, kółko, centrum. Na zewnątrz. Dół, kółko, centrum. Jeżeli nie możesz, pracujesz kolanem. Pamiętaj o tym. I na zewnątrz trzymaj środkowe plecy, dół, kółko, centrum. Odstaw nogę. Pilnuj, żeby Twoje biodra przy tym One Leg Circle się nie ruszały i tak, żeby Twoje żebra cały czas leciutko wciskały się w matę. Dźwignij prawą nogę do góry do sufitu. Stopa point, dolna stopa flex i idziemy środek.
dół, kółko, centrum, środek, dół, kółko, centrum, środek, dół, kółko, centrum i ostatnie, dół, kółko, centrum i dawaj na zewnątrz, dół, kółko, centrum, na zewnątrz, dół, kółko, centrum, na zewnątrz, dół, kółko, centrum i ostatnie, dół, kółko, centrum i ugnij nogę w kolanie, przyciągnij w stronę klatki piersiowej i zostań już z tą prawą nogą przyciągniętą w stronę klatki piersiowej do single leg stretcha, czyli kolejnego ćwiczenia. Jedna ręka trzyma za kolano, druga ręka trzyma za piszczel. Unieś głowę, spójrz na pępek i teraz postaraj się popchnąć tą nogą, która jest zgięta, lekko w swoje ręce, tak żeby ustawić lepiej i mocniej środkowe plecy. Teraz tą dolną nogę dźwignij w górę, trochę nad matę, nie za nisko, ale tak, żebyś czuła, że ta noga Cię wyciąga z biodra i ustawia Twoją miednicę, Twoje biodra. Teraz z wydechem zamień nogi. Sięgnij jedną, wyciągnij drugą, trzymaj brzuch aktywny, z wydechem zmień. Z wydechem zmień. Postaraj się przyciągać nogę, ale odpychaj ją też od siebie. Z wydechem zmień, żeby utrzymać zgięcie pod żebrami. Z wydechem zmień, neutralna miednica. Z wydechem zmień i zmień. Jeszcze 2 razy zmień i zmień. I super. Odstaw nogi. Pobujaj nimi trochę na boki, żeby troszeczkę rozluźnić biodra. Dobra, i teraz zapracujemy sobie double leg stretch, ale powolutku będziemy dołączać sobie nogi. I tak, przyciągnij obie nogi w stronę klatki piersiowej. Normalnie ćwiczenie wygląda tak, że wyrzucamy ręce i nogi, ale powolutku sobie dzisiaj to zbudujemy. I teraz przyciągnij obie nogi w stronę klatki piersiowej i zwiń się w pozycji kuleczki. Teraz wyrzuć lewą nogę w dal, prawą cały czas trzymasz. Wyrzuć prawą nogę w dal, wyciągnij ręce nad nogi. Wyciągnij jedną rękę w tył, wyciągnij drugą rękę w tył i wszystko zbierz razem. Ok, pamiętaj, że im dalej wychylisz rękę, im niżej, tym będzie trudniej. Jeżeli czujesz, że zaczyna Cię wyginać, zapracuj mocniej rękoma i nogami do sufitu. Dobra, trzymaj pozycję zwiniętej kuleczki. Wyrzuć jedną nogę w dal. Wyrzuć drugą nogę w dal. Dawaj jedną rękę w tył. Drugą rękę w tył i przez bok zbierasz. Dawaj jeszcze 2 razy. Jedna noga w dal. Od razu ustaw rękę. Druga noga w dal. Jedna ręka w tył. Druga ręka w tył i zbierz wszystko jeszcze 1 raz. Jedna noga w dal. Od razu ręka. Druga noga w dal. Od razu ręka. Jedna ręka w tył. Druga ręka w tył i bokiem wszystko przyciągnij. Super. Odstaw sobie nogi, zapracuj sobie tymi nogami lekko do boku, rozluźnij biodra. Ok, idziemy sobie do ćwiczenia double leg lower lift. Opuszczamy dzisiaj scissors. Ok, ręce zaplecione z tyłu za głową. Zróbmy to na początku na małej dźwigni, czyli podnieś jedną nogę do kąta 90 stopni, drugą nogę, zegnij się pod żebrami. Ok, i teraz przypilnuj, żeby kolana były nad biodrami. Pępek w stronę kręgosłupa. Teraz zapracuj 2 nogami jednocześnie. Idziesz w dół, w dół, w dół i wciągnij nogi z powrotem. Trzymaj brzuch aktywny, trzymaj zgięcie pod żebrami. I dawaj nogi w dół, w dół, w dół. Pępek w stronę kręgosłupa i wciągnij nogi z powrotem. Nogi w dół, w dół, w dół. I wciągnij je z powrotem. Ostatni raz. Nogi dół, dół, dół i wciągnij, przyciągnij je w kolanie, leciutko pobujaj na boki. Teraz jeżeli czujesz, że dasz radę wyprostować nogi, to prostujesz je do góry, do sufitu. Jeżeli nie dasz rady, zostaw 90 stopni. Ręce zaplecione z tyłu za głowę. Unieś głowę, spójrz na pępek. Dawaj nogi do góry, do sufitu. Stopy złączone razem. Zgięcie pod żebrami, patrzysz na pępek. Neutralna miednica i dawaj nogi w dół. W dół. W dół i wciągnij mocnym brzuchem, trzymaj zgięcie pod żebrami 2 razy. Dawaj dół, 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 ściśnij nogi i wciągnij, zginaj jeszcze mocniej pod żebrami. Ostatni, dawaj dół, dół, dół
i wciągnij nogi, przyciągnij w stronę klatki piersiowej i lekko pobujaj, super. Ok, i teraz odstaw swoją prawą nogę w dal, lewa noga do kąta 90 stopni, ręce zaplecione z tyłu za głową, unieś głowę, spójrz na pępek, postaraj się jeszcze troszeczkę zgiąć pod żebrami i teraz skręć się mocno prawym łokciem w stronę lewego kolana i pomyśl o skręcie, pomyśl, że chcesz sięgnąć łokciem w stronę kolana i pomyśl, że chcesz jeszcze mocniej się odkręcić do tyłu. I wróć z powrotem do centrum. I znowu skręć się, spróbuj prawym łokciem sięgnąć do lewego kolana, jeszcze mocniej lewym łokciem odkręcić się do tyłu i wróć z powrotem do centrum. Nie wiś na łopatkach, tylko się jeszcze mocniej zegnij. Dawaj jeszcze 2 razy skręć i spróbuj sięgnąć. Wróć do centrum. Ostatni raz. Skręć i spróbuj jeszcze sięgnąć. Wróć do centrum. Odstaw głowę, odstaw nogę. Dobra, teraz dawaj prawą nogę do kąta 90 stopni. Unieś głowę, spójrz na pępek. Zegnij się jeszcze mocniej pod żebrami i teraz skręcasz się lewym łokciem do prawego kolana. Wyobraź sobie, że tu masz piłeczkę, chcesz ją docisnąć, więc chcesz ją docisnąć łokciem, nie kolanem. Chcesz się jeszcze mocniej odkręcić do tyłu i wróć do centrum 4 razy. I z wydechem skręć, sięgnij mocno w dal. I wróć do centrum 3 razy. Skręć się jeszcze mocniej, sięgnij. Wróć do centrum 2 razy. Skręć się, pilnuj, żeby nie opadać na łopatkach, nie odkładaj się do tyłu. Odkręć do centrum, dawaj popraw zgięcie ostatni raz. Skręć i wróć. I odstaw nogę, super. Wyciągnij sobie ręce do tyłu za siebie, troszkę się rozciągnij. Ok, teraz otwieramy sobie nogi na szerokość maty, ręce podnosimy do góry i próbujemy się wrolować do góry. Jeśli nie możesz tego zrobić, przyciągnij obie nogi i wbujaj się w przód. Ręce wciskają, podnieś głowę i wroluj się w przód. Sięgnij w dal. Dobra, teraz siadamy sobie na pośladkach mocno, czyli wyciągamy te poślady, tak żeby usiąść na guzach kulszowych. Ja sobie muszę leginsy poprawić. Siadamy na pośladku. Ok, i teraz tak. Najpierw porządnie usiądźcie w wyproście pleców. Czyli postarajcie się wyciągnąć jeszcze troszeczkę czubek głowy, nawet trzymając się za swoje nogi. Jeszcze trochę wyciągamy się, wyrastamy kręgosłupem w górę. Wyciągamy ręce przed siebie i te ręce jakby dociskały do czegoś do dołu, czyli jakby dociskały w powietrze mocno. I teraz wyobraź sobie, że tu masz taki sznureczek i ktoś za ten sznurek wyciąga cię w przód. Broda lekko w stronę mostka. Środkowe plecy idą lekko do tyłu. Teraz za sznurkiem wyciągasz się w przód i lekko pomyśl o tym, że chcesz zawinąć ogonek, żeby jeszcze trochę rozciągnąć plecy. I wróć z powrotem do wyprostu. Weź głęboki wdech i z wydechem. Broda w stronę mostka. Środkowe plecy. Teraz zacznij wysuwać ruch w przód i pomyśl o tym, że twój ogonek chce się zawinąć tutaj, żeby jeszcze trochę wyciągnąć. Chcesz sięgać nad dużą piłką gimnastyczną, a nie wisieć brzuchem na swoich nogach. I powoli wroluj się do góry. 2 razy. Broda w stronę mostka. Środkowe plecy. Sięgnij mocno w przód. Barki oddalone od uszu. Sięgaj. I wroluj się z powrotem. Teraz zatrzymaj. Zrobimy sobie 2 następne razy w skręcie. Więc skręć się w prawą stronę. Teraz na tej prawej stronie znowu broda w stronę mostka, środkowe plecy i wyciągnij się w dal. Spróbuj uruchomić mocniej swoją lewą rękę. Siedzisz na obu pośladkach tak samo mocno i wracasz z powrotem do góry. Dokręć do centrum. Ostatni skręt w lewo. Broda w stronę mostka, środkowe plecy i wyjedź tym kręgosłupem mocniej w przód, wyciągnij się w dal i z powrotem wróć do wyprostu, dokręć i rozluźnij na chwilę ręce, ugnij sobie lekko nogi w kolanach, możesz się chwycić za stopę, możesz się chwycić za kolana i delikatnie się pobujaj na swoich biodrach. Ok. Idziemy teraz do ćwiczenia, które się nazywa SOW. Jest ćwiczeniem skrętnym, czyli będziemy się skręcać w kręgosłupie, więc porządnie musimy się do tego przygotować. Zacznijmy sobie od tego, że siadamy na piętach. Ok.
Teraz tak, dajcie sobie prawą rękę do tyłu za głowę. Plecy wyprostowane, klata piersiowa nie ucieka do przodu, tylko dociśnij mocniej przednie żebra w tylne. Teraz wyciągnij lewą rękę w przód. I teraz z wydechem skręć się w prawo, tyle ile czujesz, że będzie dla Ciebie ok. Dawaj lewą rękę od zewnętrznej strony nogi. Teraz spróbuj jeszcze trochę dokręcić ten skręt z wydechem. Jeszcze trochę z wydechem dokręć skręt. Jeszcze trochę z wydechem dokręć skręt. I wróć do centrum. Wróć ręką i zmień rękę. Prawa ręka przed siebie, lewa ręka do tyłu za głowę. Wyciągnij się, wydłuż. Teraz z wydechem się skręć. Skręcasz się w jedną ze stron. Ok, ręka od zewnętrznej strony przeciwnej nogi. I teraz spróbuj dokręcić ten skręt. Spróbuj jeszcze trochę dokręcić ten skręt. Spróbuj jeszcze trochę dokręcić ten skręt. I wróć do centrum. Pięknie. To teraz próbujemy wyciągnąć nogi. Nogi niech na razie będą lekko zgięte w kolanach. I znowu wyciągamy ręce, głęboki wdech. Z wydechem skręć się w prawo. Ustaw rękę na zewnętrznej stronie nogi. Teraz spróbuj się jeszcze trochę dokręcić. Jeszcze trochę dokręcić. Jeszcze trochę dokręcić. I wróć do centrum, wróć dwoma rękoma. Dawaj lewą rękę do tyłu za głowę, skręt. Zaprzyj się nogą o rękę, ręką o nogę i spróbuj się jeszcze trochę odkręcić. Jeszcze trochę odkręcić i jeszcze trochę odkręcić i luz. Wyciągnij obie ręce. Dobra. Dawaj nogi do wyprostu. Jedziemy dalej. Mamy już rozciągnięte plecy do skrętu, więc spróbujemy sobie wejść już w soł. Ręce szeroko, spróbuj się wyprostować mocno tułowiem. I teraz skręć się w prawo. Jak się skręcisz w prawo, nie dokręcaj tego ruchu rękoma. Zostaw ręce w przedłużeniu swoich barków. Teraz daj brodę w stronę mostka i spróbuj sięgnąć przednią ręką od zewnętrznej strony nogi, tylną rękę odwracasz wnętrzem dłoni do góry do sufitu. I teraz tutaj spróbuj sięgnąć. Sięgnąć jedną ręką w przód, drugą w tył i rozciągaj. Jedna w przód, druga w tył, oba biodra siedzą tak samo mocno. Jedna w przód, druga w tył, pilnuj, żeby te biodra siedziały. Jedna w przód, druga w tył i odkręć się z powrotem do centrum, do prostych pleców. Skręt w drugą stronę, nie dokręcaj się barkami. Sięgnij ręką od zewnętrznej strony przeciwnej nogi. Druga ręka wyciąga się wnętrzem dłoni do góry, do sufitu. I teraz spróbuj sięgnąć ręką przednią i ręką tylną. Przednią i tylną. Przednią i tylną. I odkręć z powrotem do centrum. Przyspieszamy. Wdech, wydech. Skręt. Sięgnij, sięgnij, sięgnij. Urośnij. Wdech, wydech. Sięgnij, sięgnij, sięgnij. Urośnij. Wdech i wydech. Sięgnij, sięgnij, sięgnij. Urośnij. Wdech, wydech. Sięgnij, sięgnij, sięgnij. I urośnij. I luz. Dobra. Ostatnie ćwiczenie w pozycji siedzącej. Zostawiamy nogi na szerokość bioder i trochę się porolujemy. Zrobimy sobie neck pulla. Ręce zaplecione, łokcie wyprostowane, czyli sięgamy łokciami do boku, tyle ile jesteśmy w stanie dla klatki piersiowej. Teraz wychyl się prostymi plecami w tył i spróbuj zostać tutaj. I wróć prostymi plecami w przód. I znowu wychyl prostymi plecami w tył, pępek w stronę kręgosłupa. Tu mocno zabezpieczaj brzuchem i wróć. I ostatni raz wychyl w tył i teraz spróbuj podwinąć ogonek i powolutku zrolować się do dołu. Tak jest, do odłożenia głowy. Jak mamy tą głowę odłożoną, mogę otworzyć łokcie, otworzyć klatkę piersiową, ale jeszcze troszeczkę domykam żebra. I teraz znowu podnoszę głowę. Pięty wypychają w dal. Zegnij się jeszcze mocniej pod żebrami. Weź głęboki wdech i z wydechem spróbuj wrolować się mocno w przód i sięgnij mocno w przód głową. Idziesz raz, dwa, trzy. Zatrzymaj, podwiń ogonek, wciśnij głowę mocno w ręce i powoli wrolowujesz się do pleców prostych. Ok, jeżeli jest Ci trudno zrolować się na maksa do tyłu, to zrób sobie zrolowanie do takiego momentu, że czujesz, że jest ok i od razu w przód. Czyli teraz robimy tą drugą wersję, jeżeli ktoś nie może do samego końca się odłożyć. Więc wychyl,
podwiń ogon, zroluj, zatrzymaj i idziesz w przód. Raz, dwa, trzy i wyrośnij tułowiem do góry, czyli robicie do swojego zakresu ruchu. Ja wracam do pełnego zakresu ruchu, a Wy robicie do swojego zakresu ruchu. Łokcie szeroko, plecy proste, wychyl plecy w tył. Wychyl proste i teraz zawiń ogon, zroluj się tyle, ile będzie dla Ciebie ok. Weź głęboki wdech z wydechem, wroluj się z powrotem do góry, sięgnij w przód raz, sięgnij dwa, sięgnij trzy i wroluj się prostymi plecami. Ostatni, wychyl, podwiń, zroluj, połóż, głęboki wdech z wydechem, góra z powrotem i sięgnij mocno. Raz, dwa, trzy i wroluj się z powrotem do góry. Ok, obracamy się na chwilę na brzuch, żeby rozciągnąć troszeczkę przody ud. I teraz dajcie sobie jedną rękę pod głową, typu prawą, prawa ręka pod głową i wtedy lewą rękę chwytam i przyciągam lewą piętę do pośladka. Chwilę rozciągam. Przyciągam tutaj, przypilnujcie tego, żeby brzuch był napięty i pośladki napięte. Oba biodra wciskają się tak samo ciężko, mocno w matę. Ok, i zamień. I teraz druga strona. Zmieniasz rękę pod głową i przyciągnij drugą piętę w stronę pośladka. Nie liczy się to, ile przyciągniesz piętę w stronę pośladka, a liczy się to, jak mocno masz wyprostowane biodra. Jeszcze chwilkę tutaj zostań. Ogonek podwinięty. Ok. I wyprostuj nogę. Dobra. I teraz ustawcie sobie ręce w ten sposób, żeby łokcie były pod barkami. Czyli łokcie ustawione pod barkami. Ok, teraz nie wiś na swoich barkach, bo też wtedy wisimy na odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Staramy się odepchnąć mocno od barków i rozluźnij. I teraz znowu odepchnij mocno od barków, brzuch napięty i rozluźnij. I odepchnij. I rozluźnij. Jeszcze 2 razy. Odepchnij, rozluźnij i ostatni raz odepchnij i zatrzymaj. Teraz spróbuj podwinąć ogonek i rozluźnić ogonek. Spróbuj podwinąć mocniej, tak żeby się napięły pośladki i ściągnęły mocniej żebra w stronę bioder i rozluźnij. Jeszcze 2 razy. Podwiń mocniej ogon i rozluźnij. I ostatni raz. Podwiń mocniej ogon i zostaw na tym podwiniętym ogonie. Postaraj się, żeby nogi były w linii Twoich bioder. Najlepiej by było, jakby były połączone, ale jeżeli masz jakiś problem z dolnymi plecami albo z kolanami, to zostaw sobie nogi rozdzielone na szerokość bioder. Teraz dźwignij je minimalnie w górę i chcemy je dźwignąć w górę trochę tyłami ud, tak, żeby lekko udo podniosło się do góry. Odpychasz się cały czas i teraz na przemian kopiesz się piętą w pośladek. Kopnij, kopnij, zmień. Kopnij, kopnij, zmień. Kopnij, kopnij, zmień. Wyobraź sobie, że masz małą piłeczkę między kolanami. Staraj się, żeby biodra nie uciekały. Kopiesz jeszcze, zmień. Kopnij, kopnij, zmień. Kopnij, kopnij, zmień jeszcze po razie. Na nogę. Ok, zatrzymaj. Teraz rozluźnij plecy. Połóż głowę. Połóż sobie głowę na boku i zrób 2 głębokie wdechy, wydechy. Dobra, dłonie przy klatce piersiowej i odepchnij się do pozycji dziecka. Czyli odpocznij trochę po tym, co teraz zrobiliśmy i zmodyfikujmy sobie tą pozycję dziecka. Czyli zadrzyj palce stóp, oprzyj głowę na czubku i chwyć się za swoje stopy, tak żeby się rozciągnąć. Ok, powolutku wroluj się do góry i idziemy sobie do shoulder bridge'a. Czyli przekręcamy się na plecki, daj sobie nogi na szerokość bioder, kolana na szerokość bioder, ręce leżą wzdłuż ciała. I teraz postarajcie się zapracować biodrami.
podwiń ogonek, czyli wklej odcinek lędźwiowy, kostka po kostce kręgosłupa i dźwignij biodra na maksa w górę. Postaraj się, żeby pośladki się napięły, żeby bioderka się otworzyły, ręce wciskają się w matę i powoli, krok po kręgu zrolowujesz się do dołu. Weź głęboki wdech i z wydechem podwiń ogon i wroluj się do góry. Biodra mocno do wyprostu, pchaj kolana mocno w dal, poślady napięte i powoli kostka po kostce kręgosłupa zrolowujesz do dołu. Weź głęboki wdech i z wydechem podwiń ogon i wroluj biodra do góry. Zatrzymaj kolana tak jakby ściskały małą piłeczkę i spróbuj jeszcze doprostać bioderka, tak żeby tu zrobił się wyprost. Przestrzeń, napnij jeszcze mocniej pośladki i powoli kostka po kostce zroluj do dołu. I jeszcze jeden raz podwiń ogon, dawaj biodra w górę. Ok, i teraz utrzymaj biodra w wyproście, tak żeby czuć, że one pchają do góry do sufitu. Stopy wciśnięte i teraz podnieś jedną nogę do kąta 90 stopni, pilnuj, żeby biodro nie spadło. Odstaw oba biodra w wyproście. Dawaj drugą nogę do kąta 90 stopni i odstaw biodra do wyprostu. Noga do góry, przytrzymaj chwilę i odstaw. I druga noga w górę i odstaw. Jeszcze po razie, noga w górę, zatrzymaj, ściśnij mocno poślady, odstaw, biodra do góry do wyprostu i dawaj nogę i odstaw, przytrzymaj, napnij oba poślady, powoli kostka po kostce kręgosłupa odkładasz do dołu. Wyciągnij sobie ręce do tyłu za siebie i teraz poprzerzucaj kolana. Na jedną stronę rozciągnij środek i na drugą stronę rozciągnij. Ok, i obracamy się na boczek. Idziemy sobie do sidekicków, ale dzisiaj ustawimy je sobie troszkę inaczej. I tak, dajemy sobie rękę pod głową, kolana zgięte i tak, żeby wasze barki, pupa i stopy były ustawione w jednej linii. Czyli tak, żeby czuć, że jesteśmy ustawieni w jednej linii. Ręka pod głową, jeżeli czujesz, że ten bark cię boli, możesz sobie tą głowę położyć swobodnie. Byleby tylko pięty były w linii twoich pośladków i barków. Klatka piersiowa jest wyprostowana, czyli nie kule się jak do spania, tylko jak do ćwiczenia. Klatka piersiowa w wyproście. Rękę kładziemy sobie tutaj. Teraz stopy są złączone cały czas razem i zapracuj tylko i wyłącznie w kolanach. Podnieś kolano w górę. Spróbuj tym razem wcisnąć mocno kolano dolne w matę i dół. I dźwignij góra i dół. I dźwignij kolano góra, zatrzymaj i mocniej próbujesz dźwignąć tą nogę, tym mocniej spróbuj tą drugą wcisnąć w matę. I dół. I góra. I dół. Dawaj jeszcze 4 razy. Góra. I dół. 3 razy. Góra. Dźwigaj mocno. Dolne kolano mocno się wciska w matę. I dół. 3 razy. Góra. Stopy cały czas mocno ściśnięte. Dół. 2 razy. Góra. I dół. I ostatni raz. Góra. Zostaw. Zostań tutaj. Rozpierasz mocno kolana. I teraz zapracuj małe pulsiki tą górną nogą. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz zatrzymaj. Zostaw kolano w górze i podnieś piętę do góry. Obniż delikatnie kolano, tak żeby się znalazło w linii bioderka i teraz popchnij całą nogę w tył. Nie wyginaj się w plecach, mocno rozciągnij przód uda i podciągnij nogę z powrotem do brzucha. I dawaj w tył, pociągnij kolanem w tył. Tak jest, pilnuj, żeby noga nie była wyżej, tylko na wysokości twojego biodra i wciągnij nogę, cały czas wysokość twojego biodra. I dawaj pchnij w tył, mocno domknij przednie żebra w tylne, mocno napnij poślady brzuch, wróć 3 razy. Pchnij w tył, tak żeby poczuć, że ten pośladek jest napięty. 2 razy. Pchnij w tył i wróć. I ostatni raz.
pchnij w tył, zatrzymaj. Teraz zostaw tą nogę z tyłu i dawaj ją do wyprostu i do zgięcia, do wyprostu i do zgięcia. 2 razy do wyprostu i do zgięcia. Oddalaj biodro od siebie. Ostatni raz do wyprostu i do zgięcia i luz. Odstaw nogę. Obracamy się przez plecki na drugą stronę albo po prostu przekręcacie się tak, żeby położyć się na drugą stronę. I znowu ręka albo pod głową wyprostowana, albo mogę ją ugiąć i pracuję drugą stronę. Kolana w przedniej linii maty, barki, pupa i pięty w tylnej linii maty. Ręka z przodu podporowa do utrzymania klatki piersiowej w wyproście. I teraz zapracuj, stopy sklejone razem, pracujesz górnym kolanem. Dawaj, otwierasz nogę w górę i w dół. Im mocniej otwierasz nogę w górę, tym bardziej wciskaj dolną w dół. I dół. I góra na napiętym brzuchu. I dół. I góra. I dół. I jeszcze 5. I dół. 4. Napinaj poślady. 3. Pracuj tutaj tą górną nogą z oporem. 2. I ostatni raz. Ok, i teraz zostaw nogę w górze. 10 pulsików. 10, 9, 8, 7, 6. Wciskaj dolną. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz zatrzymaj, podnieś piętę i teraz zapracuj nogą. Idziesz w tył, tak żeby tutaj otworzyć, rozciągnąć, ale jednocześnie też napiąć poślad. Podciągnij brzuchem i pchnij w tył. Wyciągnij biodro do wyprostu, napnij poślad i podciągnij z brzucha. I pchnij w tył. Brzuch napięty i podciągnij. I pchnij w tył. I podciągnij 2 razy. Pchnij w tył, napięty pośladek, rozciągaj, otwieraj biodro. Ostatni, pchnij w tył. I teraz zostaw tą nogę z tyłu na napiętym pośladku i tylko stopa do wyprostu. I ugnij. I stopa do wyprostu. I ugnij. I stopa do wyprostu. I ugnij. Ostatni raz. Stopa pcha do wyprostu. I odstaw nogę. Dobra, super. Obkręcałeś na plecy do teaserków. Teraz tak, żeby zrobić dobrze teasera, musimy mieć dobrze ustawioną miednicę. Jeżeli chcecie się skupić tylko i wyłącznie na teaserze, czyli na tej trudnej pilatesowej pilatesowym ćwiczeniu, to wróćcie sobie do takiego YouTube'a, do takiej lekcji, która jest faktycznie na te teasery mocno nakierowana. Teraz tak, jak leżysz, oddal od siebie trochę stopy. One nie mogą być za blisko, bo nie będzie miejsca dla miednicy. One są oddalone, ale ściśnij kolana razem, stopy razem. Ręce podnieś do góry, do sufitu. Dociśnij je, czyli tak jak do rola byśmy pracowali, ręce dociśnięte. I teraz podnieś głowę, podwiń ogonek, tak że zobaczysz, że spojenie łonowe się podniesie do góry. Teraz na tym spróbuj wyrolować się w górę, ale idziesz w górę tylko tyle, ile czujesz, że ogonek zostaje w podwinięciu i że ta miednica jest w podwinięciu. Czyli nie tu, tylko jesteśmy tam. I teraz rolujesz się do dołu wolniutko na 4, 3, 2, 1 do odłożenia głowy. Weź głęboki wdech. Ręce jakby dociskały, pięty lekko podciągnięte w stronę pośladów. Podnieś głowę w górę, podwiń ogonek i idziesz w górę. Wroluj się w górę. Zostaw tą miednicę w podwinięciu. Tak jest, zatrzymaj tutaj i rolujesz do dołu. Na 4 wolniutko, 3 mocny brzuch, 2 wciskaj stopy, 1 i odkładasz głowę. Ostatni raz. Głęboki wdech, z wydechem ręce jakby dociskały. Podnieś głowę, wroluj się do pozycji teasera miednicą. Zatrzymaj. Zostaw ten ogon w podwinięciu. Teraz ręce ciągną Cię w przód, jakby od środka pleców. Góra Cię ciągnie w przód, dół ciągnie Cię w tył. Teraz podnieś jedną nogę do kąta 90 stopni, podnieś drugą do kąta 90 stopni i odstaw obie. Trzymaj miednicę w podwinięciu. Dawaj jedną 90, drugą 90 i odstaw 2 razy jeszcze. Trzymaj podwinięty ogonek. Jedna 90, druga 90 ściśnij. Odstaw obie nogi. Ostatni raz. 90
90 i odstaw. I przytul się w swoje nogi mocno w przód. Pobujaj się delikatnie na biodrach. Ok. Idziemy sobie, próbujemy sobie wejść do teasera z 90 stopni. Jeżeli czujesz, że to będzie za dużo, że gdzieś tam wyskoczy Ci brzuch, czyli coś, czego nie chcemy, żeby wyrzuciło mięsień prosty brzucha, chcemy napiąć ten brzuch, a nie wypychać go do przodu, to zostań sobie w teaserach 90 stopni. Dobra, jak już siedzimy, to już zamiast z rolowania z dołu, zrobimy to z rolowania z góry. Chwyć się za swoje kolana, podwiń ogonek, wyciągnij ręce przed siebie i teraz przyciągnij delikatnie stopy do siebie tak, żeby pięty się dźwignęły i spróbuj dźwignąć nogi 90. Odstaw. Dźwignij nogi 90. Odstaw. Jeszcze raz dźwignij nogi 90 i teraz stąd wyciągnij nogi do teasera. Zegnij, podwiń ogon. Wyciągnij nogi do teasera. Zegnij, podwiń ogon. Ostatni raz. Wyciągnij nogi do teasera i wszystko odłóż do dołu. Do dołu mocnym brzuchem. Do dołu. Do dołu. Do dołu. Wyciągnij sobie ręce do tyłu. Zapracuj sobie na przemian stopami. Rozciągnij sobie plecy. Ok. I obracamy się do klęku podpartego, do leg pull fronta. Przesuńcie się na początek maty, tak żeby dużo miejsca było z tyłu, albo przynajmniej żeby stopy były na macie, żeby nigdzie nie odjeżdżały. Zostaw sobie dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Teraz odepchnij się porządnie na tych barkach, urośnij w górę, głowa w przedłużeniu tułowia, tak żeby czuć, że odpychamy się faktycznie od tej maty porządnie rękoma. Teraz w tej pozycji wyciągnij sobie jedną nogę w tył, zostań tutaj, odpychaj się na mocnych rękach i teraz napnij brzuch, podwiń delikatnie ogonek, dodaj drugą nogę w tył i zostań w tej pozycji leg pull fronta. Przypilnuj, żeby podbicia pod palcami i pięty były w jednej linii. Chwilę trzymaj, trzymaj, pępek w stronę kręgosłupa trzymaj, trzymaj i powoli schodzisz sobie na kolanka, jedno, drugie, wyciągnij ręce. Ok, wracamy. Jesteśmy na początku maty. Dawaj jedną nogę w tył. Dawaj drugą nogę w tył. Zostań chwilę w tej pozycji leg pull fronta. Plecy proste, pupa napięta, żebra ściągnięte i teraz przenieś ciężar ciała w przód na paluszki i w tył napięty rozciągnij łydkę. Przód na palce, tył pięta rozciągnij łydkę. Przód na palce, tył pięta rozciągnij łydkę. Ostatni przód i tył. I schodzisz sobie na kolana, usiądź na pięcie, wyciągnij ręce przed siebie. Ok, wracamy, dźwigniemy sobie nogę. Jeżeli czujesz, że to będzie za dużo, pracuj sobie z dwoma nogami na ziemi. Dawaj jedną nogę w tył, dawaj drugą nogę w tył. Pozycja leg pull fronta, pięty na wysokości paluchów. Teraz dźwignij prawą nogę w górę, przenieś ciężar ciała przód, tył, przód, tył, przód, tył i dostaw nogę do nogi. Dawaj od razu drugą, przód, tył, przód, tył i ostatni raz przód, tył, dostaw. Zejdź na kolana, wejdź do pozycji dziecka, rozciągnij plecy. Ok, powolutku roluj się do góry i zróbmy teraz drugiego leg pulla, czyli w drugą stronę. Ok, żeby to zrobić, wyciągnij sobie nogi przed siebie i na razie daj sobie ręce do tyłu za siebie, skieruj łokcie do tyłu i postaraj się na maksa odepchnąć klatką piersiową, tak żeby rozciągnąć i otworzyć klatkę piersiową i mostek. Pomyśl o tym, że mostek chce sięgać w przód, czyli wyciągnij się mocno tutaj, otwórz tyle, ile jesteś w stanie, odpychaj się od nadgarstków, przenieś ciężar ciała w przód, chwyć się mocno za swoje nogi, zaokrąglij się plecami. I znowu przez boki, ręce idą do tyłu, postaw je na macie, zegnij delikatnie łokcie. Teraz zacznij się odpychać od łokci, tak żeby otworzyć klatę piersiową.
Tak jest, spróbuj się jeszcze troszeczkę wyciągnąć, jeszcze urosnąć. I znowu przez boki, ręce w stronę nóg. I powoli wróć do góry. Ostatni już raz dla klatki piersiowej. Ważne to będzie do tego, żeby trochę ją otworzyć, przygotować do leg pulla. Wyciągnij się tutaj. No dobra, i teraz podwiń ogonek. Możesz dać sobie ręce troszeczkę bliżej, żeby nie czuć takiej kompresji na barkach czy rozciągania. Odepchnij się od tych rąk, podwiń ogon i teraz dźwignij pupę na maksa w górę. I przytrzymaj. Trzymasz 5, odpychaj się na barkach. 4, głowa delikatnie cofnięta. 3, 2 i 1. Opuść biodra, mocny skłon w przód. Znowu zrób głęboki wdech z wydechem. Góra, ręce do tyłu, ściągnij łopatki, stopy point, podwiń ogon i teraz podwiniętym ogonem dźwignij biodra do góry. Przytrzymaj. 4, 3, 2, 1. Odstaw biodra i szeroko przyciągnij się w stronę nóg, tyle ile jesteś w stanie. Ok, powoli wyroluj się do góry i idziemy już sobie do rozciągnięcia do mermaida. Więc siadacie sobie tak, żeby nogi były skierowane do przodu. Chwytam się ręką, stopy mam ustawione stopa na stopie i chwytam się za swoją dolną kostkę, tak żeby usiąść jak najciaśniej. Te nogi się mogą trochę tu rozjechać, bylebyśmy trzymali za dolną kostkę. Ręka do góry. Teraz postaraj się skleić głowę z Twoją ręką, bark oddalony i skłon do boku. Zatrzymaj i poddychaj. Zrób 3 głębokie wdechy, wydechy. Jeszcze 1. Ok. Wracasz. Ręce do literki T. Odłóż rękę. Druga ręka do góry. Łokieć do dołu. Odpychaj. Teraz sięgnij, mocno rozciągnij. I poddychaj klatką piersiową. Postaraj się jeszcze 2 głębokie wdechy, wydechy. Jeszcze 1. I wróć do góry. Ok, przerzucamy nogi na drugą stronę, czyli znowu kolana skierowane, stopy jak najbliżej siebie, chwyć za dolną kostkę, nie za górną, bo wtedy te nogi Ci się będą rozjeżdżać. Spróbuj usiąść jak najbardziej, żeby osadzić oba biodra. Dawaj drugą rękę do góry, czyli prawa ręka do góry, głęboki wdech i z wydechem skłon tułowia do boku. Chwilę zostań i poddychaj. Każdy wydech niech pogłębia Twój skłon jeszcze mocniej. Wróć do góry. Druga ręka. Połóż rękę na macie łokciem. Postaraj się odepchnąć od tego łokcia i teraz skłon do boku. I parę głębokich wdechów, wydechów. Jeszcze 2. Ok, i wróć. Dobra, i teraz tak, zadanie ważne. Spróbujcie skrzyżować nogi, albo możecie sobie, chociaż skrzyżowane będzie łatwiej. Ręce wyciągnięte do przodu i próbujemy sobie z tej pozycji wstać do góry. Wyciągnąć ręce do góry. Teraz odkrzyżujcie nogi. Już ostatnie ćwiczenie, zrolujemy się, więc ręce wyciągnięte do góry. Broda w stronę mostka i powoli zaczynasz nurkować głową i tułowiem do dołu, do dołu, do dołu, tak żeby Twój kręgosłup maksymalnie się zaokrąglił, stopy w literkę V, głowa luźniutko puszczona do dołu. Weź głęboki wdech, podwiń ogon i powoli wroluj się do góry, do góry, do góry, ręce w górę, głęboki wdech. I ostatni raz z wydechem. Broda w stronę mostka. Powoli rolujesz się do dołu, do dołu, do dołu. Zostań chwileczkę na dole, głowa luźno, nogi wyprostowane. Zawiń jeszcze mocniej ogonek i powoli kostka po kostce kręgosłupa wciągnij do góry, do góry, do góry. Ręce przez bok. I dziękuję Wam bardzo.
Sprawka dla Was za ten trening. Czyli dzisiaj taki długi, matowy trening. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście dajcie znać. Ten trening wyglądał mniej więcej tak, jak prowadzę zajęcia na co dzień w Ach Studio w Gdyni. Także jeśli jesteście tutaj z okolic, zapraszam Was do nas na grupy. I tak właśnie wygląda prowadzenie treningu na macie. Dzięki wielkie.